Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube, rzecz jasna. Witam wszystkich tych stałych bywalców i tych nowych, ewentualnie naszych gości. Dla nich przypominam, czy też wyjaśniam, że kanał poświęcony jest szeroko pojętej promocji zdrowia, wszystkiego tego, co służy naszemu. O, przepraszam bardzo, to jakieś mieszkam akurat na Podlasiu, w okolicach są lasy, więc jakieś meszki, muszki i tak dalej. Niektóre są bardzo gryzące. A więc wyjaśniam, że to jest kanał poświęcony bardzo szerokiej promocji zdrowia, wieloaspektowej, tak prawdę mówiąc, a więc chodzi o to, że wszystko to, co służy nam, naszej sprawności, naszemu dobremu samopoczuciu, wszystko to po prostu promujemy, a więc odżywianie, nie jedzenie, to jest różnica terapeutyczne, pola magnetyczne, ale też wyjaśnienie, jak w ogóle pola oddziałują na nas, bo są destrukcyjne. Jesteśmy zanurzeni w oceanie takich pól, niezależnie od pola magnetycznego Ziemi. Stali bywalcy już wiedzą, o co chodzi. Picie czystej wody, nisko mineralizowanej, w miarę strukturyzowanej, czyli lodopodobnej, w miarę o wysokim pH, grubo powyżej, przepraszam, 7, najlepiej 8, nawet 9, plus dodatkowo, oczywiście dobrze byłoby, żeby to była woda o bardzo wysokim ujemtym potencjale redox i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja w wielu audycjach to po prostu wyjaśniam. Jeżeli dołożymy do tego pozytywny stosunek do życia, niezależnie od tego, co się dzieje, jakie wiadomości przychodzą gdzieś tam z daleka i tak dalej, bo to, co u nas się w kraju dzieje, a to wszystko nas po prostu często dołuje, obciąża. Oczywiście, że ja też przecież żyję na tej planecie i w Polsce, ale to nie oznacza, że mamy się po prostu samobiczować, jeszcze się podkręcać i tak dalej, i tak dalej. To na zdrowie dobrze nie wpływa. Trzeba czasami się zdystansować i sprawa załatwiona. Więc dodatkowo ruch oczywiście umiarkowany, więc jakieś poranna gimnastyka i nie tylko, jakieś marsze, spacery, jazda rowerem. Wszystko, co służy naszemu zdrowiu, należy ewentualnie promować i stosować. O czym, słuchajcie, kochani, dzisiaj będzie? No właśnie, jak w tytule, dlaczego mamy myć jabłka 1,5 minuty? Oczywiście tytuł jest tylko prowokacją pewną, taką no, quasi-intelektualną. To jest w zasadzie wywołanie tematu. Nie przypadkiem tutaj się znalazły okładki dwóch moich książek, Naturalne składniki suplementów diety i czego mogłeś nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, bo to jedno idzie w parze. Dlatego, że mamy takie czasy, zresztą to za chwileczkę wyjaśnimy sobie. Posłużę się po prostu pewnym bardzo interesującym artykułem z Onetu. Chyba 2 dni temu się okazał. Akurat nagrywam tą audycję. Co dzisiaj mamy? Akurat dzisiaj mamy 18 maja. Korzystam z chwili wolnego czasu, dlatego żeby ją nagrać i za kilka dni ewentualnie umieścić ją na kanale. Być może w poniedziałek. 18, 19, 20 akurat maja, zobaczymy. Więc tu przy okazji pokazuję moją kuchnię, jak to się robi. Wszystko. A więc o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj już niestety trzeba doczyszczać organizm, bo jesteśmy w tak ciężkiej sytuacji z jedzeniem, z produktami do jedzenia. Często o tym mówię, te produkty trudno nazwać żywnością, pokarmem, posiłkami, a więc trzeba się dożywiać, a z drugiej strony trzeba oczyszczać organizm z nadmiaru toksyn. Ze wszystkich nigdy nie wyczyścimy tak do końca. Trzeba je neutralizować, trzeba po prostu organizm domineralizowywać. Jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy już. A jaką mamy sytuację? Słuchajcie, wystarczy tylko przyjrzeć się pewnym faktom, pewnym liczbom. Ponad 140 000 ludzi umiera w Polsce z powodu chorób układu krążenia. Fakt. Około 100 000 ludzi w tej chwili umiera rokrocznie w Polsce z powodu nowotworu. Fakt. Czy to było na przykład 150 lat temu takie liczby? Nie. Oczywiście niektórzy usiłują dorabiać do tego jakąś taką bardzo niemądrą, nielogiczną ideologię, ale wcześniej nie mieliśmy takich możliwości diagnozowania chorób, więc ludzie też umierali, ale nie byli niezdiagnozowani. Nie chcę nawet, wiecie, nawet tego komentować, bo to jest
Po prostu niech lepiej zamilczą ci, którzy w ten sposób używają takich po prostu niemądrych, to mało powiedziane argumentów. A więc mamy taką sytuację. Mamy pandemię depresji. Coraz więcej dzieciaków jest depresji, niezależnie od dorosłych. Coraz więcej młodzieży, dzieci podejmuje próby samobójcze. Dlaczego? Dlatego, że tylko wyłącznie zła sytuacja rodzinna i tak dalej, a więc jakieś takie aspekty pozasomatyczne wchodzą w rachubę? Nie. Po prostu nasze układy nerwowe są potwornie obciążone. Czym? Toksynami. Niezależnie oczywiście od płynących różnych informacji, osłabieni jesteśmy potężni. Jesteśmy zakwaszeni, czyli zatoksycznieni. Ja ciągle o tym powtarzam jak mantrę, tak prawdę mówiąc, taka moja idea fiksna, bo załóżmy, żeby przybliżać te tematy, dlatego że ciągle się mało o tym mówi, a na uczelniach medycznych niestety o tym się praktycznie prawie że nie mówi. I tu w tym celu, żeby przybliżać te tematy prozdrowotne, będę wykorzystywał w dobrze pojętym interesie moich gości. Zaprosiłem do współpracy między innymi panią Martę Woźniak, doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Patologii Uniwersytetu imienia Piastów Śląskich, Uniwersytetu Medycznego imieniem Piastów Śląskich we Wrocławiu. Myślę, że cykl rozmów się ukaże i to już niedługo. Zapraszam tutaj pana Andrzeja Kmitę, z którym żeśmy się poznali tu właśnie na YouTubie, który był do tej pory po prostu komentatorem, zamieszczał swoje jakieś opinie i tak dalej, i tak dalej. I akurat skontaktowaliśmy się, więc umówiliśmy się na kilka rozmów, myślę, że bardzo ciekawych. Pan Andrzej jest rolnikiem ekologicznym, naprawdę ma wiedzę bardzo ciekawą. Ja też zajmuję się troszeczkę uprawą roślin, mam własny ogród, mam własny foliak. Od lat zresztą tym się interesowałem, od lat uprawiałem warzywa. Później była długa przerwa, więc to, co pan Andrzej Kmita mówi, to jest bardzo ciekawe i trzeba w tym kierunku po prostu iść. A o czym? No to będą odpowiednie po prostu audycje na ten temat. I teraz jeszcze raz powtarzam, dlaczego akurat eksponuję te dwie książki, dlatego że tam jest między innymi wiedza, dlaczego jesteśmy zakwaszeni, czym to grozi, czyli zatoksycznieni. I o tym będziemy zaraz tutaj odkrywać ten temat związany z tym jabłuszkiem, dlaczego 1,5 minuty mamy to jabłko myć i w czym mamy myć. Dalsza sprawa, naturalne składniki suplementów diety. No, nie ma dzisiaj wyjścia, czy to się komuś podoba, czy nie. Ja wiem, że wielu ludzi mówi bzdura na kółkach, suplementy i tak dalej. Ja wiem, o czym ja mówię. 25 lat, od lat 90. się tym, od końcówki lat 90. tym zajmuję. Bywałem na wykładach wielu wspaniałych polskich lekarzy zagranicznych, również niemieckich, rosyjskich. Często to powtarzam i w dziedzinie, którzy zajmowali się szeroko pojętym zdrowiem, nie tylko tak jak mówił doktor Zygmunt Filipowicz swego czasu, doktor nauk medycznych Zygmunt Filipowicz swego czasu, Boże, że mnie przekręcił tylko, Rzecznik Praw Pacjenta, tak, Rzecznik Praw Pacjenta w Polsce. I kiedyś na wykładzie powiedział, że mówi, słuchajcie, no rozparcelowaliśmy człowieka na poszczególne organy. I dziś tak jest, że specjalista od lewego kolana nie domówi się ze specjalistą od prawego kolana. Lekarz, okulista od lewego oka nie domówi się z okulistą specjalistą od prawego oka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest pewna metafora, ale to też mówi, że nie traktujemy organizmu holistycznie, całościowo. A więc nie tylko rozpatrujemy ciało, tylko rozpatrujemy narządy poszczególne, chory narząd, wątroba, chore serce, chore to, chore tamto i tak dalej. Ale gdzie jest przyczyna? Jeżeli jest SM, na przykład twardnienie rozsiane, sklerozys multiplex, to na przykład medycyna chińska mówi szukaj przyczyn przede wszystkim w wątrobie i wirita. Jak to? Przecież to jest choroba układu prostonerwowego. Niszczona jest mielina, czyli po prostu izolacja, która występuje na nerwach.
Chińczycy wiedzieli o tym, a my dzisiaj dopiero dochodzimy do tego i tak dalej. Dobrze, ale słuchajcie, nie przedłużam. A propos tej właśnie książki naturalnej, więc tam opisuję między innymi, zresztą niedawno przy temacie o laktobakteriach, ja tam pokazywałem między innymi spis rozdziałów poszczególnych, a więc tam jest kompletna, naprawdę spora dawka wiedzy na temat substancji roślinnych, naturalnych, występujących w wielu suplementach, wieloskładnikowych, kompleksowych. Natomiast słuchajcie, co dzisiaj, jeszcze raz powtarzam, bo idziemy już do tematu, bo trochę się rozgadałem. Udostępniam ekran i teraz słuchajcie, już tutaj znika okno. Otóż w Onecie kilka dni temu, link w ogóle do tego artykułu Wam zamieszczę, żebyście mogli przeczytać. No nie każdy może śledzić wszystko na bieżąco, prasę czy media w ogóle generalnie. Więc ja wybieram takie, trafiają do mnie takie smaczki. Być może wielu z Was nie miało okazji tego przeczytać, zapoznać się. Więc tytuł: Profesor UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego: mam już problem z jedzeniem, bo za dużo o nim wiem. Oczywiście nie będę czytał całego artykułu, bo to byłoby bezsensowne. Skupię się na jakichś bardzo ważnych fragmentach. Wstęp, słuchajcie. Przeczytałam, że jabłko, które kupujemy w sklepie, trzeba myć średnio 1,5 minuty, żeby się nadawało do spożycia. To jest przerażające, jak nas trują. Coś, co w Polsce przez lata było symbolem zdrowego jedzenia i w ogóle symbolem Polski, tak, bo mieliśmy najpiękniejsze sady. Zasługa pewnego profesora Pieniążka, który między innymi w Instytucie Sadownictwa Ogrodnictwa w Skierniewicach po prostu od lat, Boże, od kilkudziesięciu lat walczył o to, żeby polskie jabłko zdobyło całą Europę, cały świat. A więc trzeba myć przez 1,5 minuty, żeby dało się to zjeść. I to nie dlatego, że tam jest jakiś kurz lub jakiś brud. Dlatego, że tam są substancje konserwujące. Kiedy mnie zdarzy się kupić takie jabłka, to moczę je w misce przez kilka minut, żeby to wszystko się pouwalniało. W ogóle mam już problem z jedzeniem, bo za dużo o nim wiem. Mówi profesor Paulina Kramasz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w podcaście opartym o książkę Odwołać katastrofę. No właśnie tutaj jest pani profesor Paulina Kramasz, jak widzicie, pokazujemy. I teraz słuchajcie, więc to, co dziś, to jak dziś wytwarzamy żywność, jest prawdziwym szaleństwem. I to niezależnie od perspektywy, z której na to popatrzymy. Jest to szaleństwo zdrowotne, bo produkcja jest oparta o ogromną ilość chemii rolnej i lekarstw, w tym antybiotyków. Jest to szaleństwo, kiedy chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, bo wielkie monokultury oraz fermy przemysłowe są niestabilne i wrażliwe na liczne zagrożenia. Jest to szaleństwo, gdy spojrzeć na środowisko naturalne. Coś, co mogło, co mogło wspierać naturalne ekosystemy, jest ich wielkim zabójcą, który przy okazji niszczy ziemię, lasy i owady, od których wszyscy zależymy. Zwłaszcza przez pszczoły, tak? Ale jest to szaleństwo ekonomiczne, bo wszystko jest ułożone tak, że zwyczajni rolnicy z trudem utrzymują się ponad powierzchnią, a śmietankę z ich ciężkiej pracy spijają największe, najbogatsze korporacje rolne świata. Urządziliśmy sobie to w taki sposób, że jednocześnie trujemy siebie, świat i społeczeństwo. Tutaj odbiegnę nieco od tematu. Sporo latek temu na pewno słyszeliście o wielu samobójstwach rolników hinduskich i o przejmowaniu ich ziemi przez wielkie korporacje, między innymi firmę Monsanto. Tak, tak było. Dlaczego? To zaraz będziemy o tym wyjaśnić. I teraz szaleństwo zdrowotne. Żeby zrozumieć, coś stało się i nadal dzieje się z naszym jedzeniem, trzeba na chwilę zapomnieć wyobrażeniu, które większość z nas pielęgnuje. Takim, że żywność, która trafia na nasze stoły, jest wytwarzana przez małych i średnich rolników, którzy pracują w zgodzie z prawami natury. Mają kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt hektarów pól i pastwisk, na których hodują szczęśliwe kurki, świnki, krówki, kuski. Tak jeszcze czasami bywa, ale jest to bardziej wyjątek niż reguła. Produkcja żywności to dziś wielki biznes i wart wiele miliardów. Rynek, który został zdominowany przez potężne korporacje. Ale tutaj, słuchajcie, to wszystko jest prawda, oczywiste, natomiast prawdą jest też,
że nasi rolnicy, którzy często szermują, wielu naszych rolników, którzy często szermują tymi pojęciami typu polska żywność jest zdrowa, my produkujemy zdrowo i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, stosujecie chemię czy nie? Stosujecie opryski czy nie? Stosujecie Roundup czy nie? Zawierający glifosat, jest to czy nie? I wiele innych wspomagaczy NPK, żeby użyźnić glebę. To jest wyjałowienie gleby. To są, tym bardziej, że się stosuje monokulturowe uprawy, które wyczerpują tą glebę. Nie wprowadza się bardzo mało czynnika organicznego, więc nawozy naturalne, czyli obornik i tak dalej, nawozy zielone. Byle szybko, byle więcej, byle więcej, byle więcej. I znacie na pewno takie pojęcie, że te truskawki, to są dla nas, a to po prostu dla ludzi. Tak też jest, a więc tu ciągle, słuchajcie, chodzi o wysoką albo nędzną zwyczajnie etykę. Znaczy nie można mówić nawet o nędznej etyce, bo etyki tam nie ma. Ja nie mówię, że wszyscy to robią, a jest takich wielu. Dobrze. I teraz, a więc potężne korporacje, które zdominowały w ogóle rolnictwo, rządzą nim rolnictwem prawa kapitalizmu. I to kapitalizmu w jego najbardziej brutalnym, globalnym wydaniu. To dlatego każdego roku na świecie sprzedaje się na giełdach finansowych i w postaci instrumentów finansowych wielokrotnie więcej pszenicy niż produkują jej wszystkie gospodarstwa rolne na planecie. Czy mieści się to w głowie? Jak to można więcej sprzedawać niż jest wyprodukowane? Właśnie, teraz na giełdzie w Chicago negocjuje się co roku ilość pszenicy równą 50-krotnej światowej produkcji. Inaczej to ujmując, spekulowanie pszenicą daje obroty pieniężne 50 razy większe niż wynosi wartość produkcji tego zboża. Pisał Martin Kaparos w alarmującym głodzie. I to uzmysławia, o jak wielkie pieniądze chodzi. Samo w sobie może nie miałoby wielkiego wpływu na ilość szkodliwych środków, które są w naszym jedzeniu. Ale wśród największych graczy zarabiających na tym wielkim strumieniu pieniędzy, obok producentów żywności i spekulantów, mamy na myśli wielkich producentów żywności. Nie chodzi o rolników, którzy mają kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet może 100 hektarów. I spekulantów są także spółki biochemiczne, biotechnologiczne, dodam od siebie. A te zarabiają przede wszystkim na sprzedawaniu chemii rolnej, na ziarnie specjalnie spreparowanym. I później jest tak, kochani, że rolnik kupuje to ziarno specjalne, modyfikowane i tak dalej. Oczywiście gdzieś ono się później zasiewa, i można, to jest ewentualnie, rolnik nie może tego zostawić, tylko do następne zasiewy, tylko znowu kupić od tej korporacji. I jeżeli nawet dojdzie do tego, że na przykład no, w wyniku zapylenia zboże sąsiada zostanie zmodyfikowane, to te firmy, które dystrybuują ziarno, mówią, ale zaraz, zaraz, ale to są geny z naszego ziarna. Jakim prawem to przeszło? I zaczynają się schody. Dalej, w interesie takiej firmy jest oczywiście to, by na świecie używano jej jak najwięcej, czyli chemii rolnej. A ponieważ pieniędzy mają bardzo dużo, to są w stanie skutecznie dbać o marketing, lobbying oraz budowanie gospodarki, która generuje zyski. Wiecie co? Nie będę wybierał fragmentów, przeczytam ten artykuł do końca. Będzie to kosztowało troszeczkę czasu, ale myślę, że po prostu warto. Jak się buduje taką gospodarkę? Bardzo prosto. Trzeba, tak jak to robi narkotykowy dealer, uzależnić od siebie klientów, dać pierwszą działkę i czekać, aż przyjdą po następne. I dokładnie to wydarzyło się na świecie. Wykładam syntetyczny nawóz, który przy zbyt intensywnym użytkowaniu osłabia glebie rośliny. Co dzieje się dalej? Mam ogromne problemy z robakami i chwastami, a więc znowu środki grzybobójcze, chwastobójcze i owadobójcze. Im częściej, tym gorszy stan gleby i większe obciążenie. Tłumaczył główny bohater serialu Rolnictwo na nowo, Farm Rebellion, Benedikt Bösel. I teraz, a im gorszy stan gleby i jej większe obciążenie, tym więcej trzeba kupować środków ochrony.
Wykorzystanie pierwszego produktu zmusza do wykorzystania kolejnych. Jest to więc prawdziwy raj dla sprzedawcy pestycydów i koszmar konsumenta. Bo jabłko, tak się przynajmniej zaleca, trzeba później myć przez 1,5 minuty, by nadawało się do jedzenia. Do tego to zaklęte koło nigdy się nie kończy, bo im więcej wykorzystuje się chemii rolnej, tym słabszy staje się naturalny ekosystem takiego gospodarstwa. Z roku na rok jest więc gorzej. A kiedy znikają z niego wady, stawonogie organizmy zamieszkujące gleby, uprawy nie mogą się już bronić same, więc producent jest skazany na ogromną ilość środków ochrony. Problem jest powszechny, bo dzisiejsze rolnictwo jest zdominowane przez wielkoobszarowe, przepraszam bardzo, muszę tutaj to zamknąć, przede wszystkim sekundka. No widzicie, kliknie się coś i tyle. Problem jest powszechny, bo dzisiejsze rolnictwo jest zdominowane przez wielkoobszarowe monokultury. Monokultury, czyli sieje się na dziesiątkach, na setkach hektarów. Przypomnijmy, hektar to jest 10 000 metrów kwadratowych, czyli taki kwadrat 100 na 100 metrów. A więc stosuje się jedną tylko roślinę, na przykład tylko pszenicę, albo tylko kukurydzę. I to osłabia glebę. Co pewien czas kiedyś były w uprawie tak zwane trójpolówki, a więc uprawiało się, było ugorowanie również, a więc ziemia odpoczywała na przykład przez rok, dopiero później można było na nią wchodzić. Stosowało się duże ilości nawozów organicznych, a więc na przykład obornik, poplony jako nawozy zielone i tak dalej. A dzisiaj NPK, czyli N, azot, P, fosfor, K, potas i tak dalej, i tak dalej. A więc zdominowane jest dzisiejsze nasze rolnictwo jest zdominowane przez wielkoobszarowe monokultury, które są bardzo niestabilne i nie potrafią same bronić się przed chwastami szkodnikami. Muszą być przed nimi chronione za pomocą środków chemicznych. Używa się więc ogromnych ilości insektycydów, czyli pestycydów zabijających owady. Aby usunąć gatunki roślin zwane chwastami, stosuje się z kolei herbicydy, pestycydy zabijające rośliny. Wykorzystuje się też na przykład fungicydy przeciwko grzybom, rodentycydy przeciwko gryzoniom, nematocydy przeciwko nicieniom, a w hodowlach zwierząt antybiotyki. Jest to cała gama toksycznych substancji. Efektem takich zabiegów ze stosowaniem nawozów sztucznych włącznie jest dramatyczne wyjaławianie gleby. Opowiada profesor Paulina Kramasz w książce Odwołać katastrofę. Muszę zdobyć tą książkę. Namawiam Was również, poszukajcie, gdzie można kupić tę książkę, możliwe w Empikach. To samo napędzający mechanizm, który jednocześnie nam szkodzi i uzależnia od siebie. Później okazuje się, że czego nie kupimy, to się trujemy. Kiedy zrobisz badanie poziomu glifosatu w niektórych rodzajach żywności, mówił mi Jakub Jędrak, gdy rozmawiałem z nim pisząc tę samą książkę, to wychodzi, że normy bardzo często zostały wielokrotnie przekroczone. Przekonali się o tym choćby aktywiści, pomysłodawcy projektu Food Röntgen. Badali oni m.in. różne kasze i płatki śniadaniowe ze sklepowych półek, wzięli opakowanie jedzenia od różnych producentów i zlecili badania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach. 4 z 10 badanych kasz nie zawierały glifosatu. 4 z 10. W 2 pozostałych glifosat był, ale w ilościach nie przekraczających normy, ale w 4 opakowaniach norma została przekroczona od 3 do 7 razy. A kasza to jeden z podstawowych produktów spożywczych. Normy zawartości pestycydu zostały przekroczone kilka razy i jest to tylko część problemu. I teraz słuchajcie, odbiegam od artykułu. Mówi się o tym, że jedźcie zwłaszcza kaszę gryczaną. Tak, kasza gryczana jest dzebeściarska, oczywiście. Ale pytanie, ile w niej jest glifosatu, a dlaczego? Dlatego, że stosuje się Roundup do tak zwanej desykacji, czyli podsuszania, bo chodzi o to, żeby rośliny, plon, który mamy zebrać, żeby wszystkie nasiona dojrzewały równomiernie. Największym problemem jest tu na przykład rzepak. Dlaczego? Dlatego, że on ma tak zwaną wiechę i najszybciej zasychają stronki na dolnej części tej wiechy, a najpóźniej na górnej części.
I one są zielone. I teraz jeżeli trzeba oczekiwać takiego 50-50, więc jeżeli będzie kombajnowanie, czyli maszyny wejdą na pola do kombajnowania, do zbioru, zbyt późno, to dolne stronki po prostu pękają, ziarno się po prostu wypada, tracimy je. Z kolei, jeżeli zbyt wcześnie, dolne są dobre do zbioru, ale górne są zielone, zapychają na przykład, bo są miękkie te ziarna, zapychają sita po prostu kombajnów, a więc się desykuje szybko, w jednym, po prostu w bardzo szybkim czasie. To szybko te rośliny dojrzewają, błyskawicznie następuje zbiór i tak dalej. I teraz uwzględnimy, jak się kiedyś, jak dochodziło do zbioru zbóż między nimi i wszystkich w ogóle tego typu plonów. To trwało, żniwa trwały czasami kilka tygodni. Ja akurat miałem dziadka na wsi, więc jako młody chłopak w podstawówce też pomagałem, uczyłem się kosić i tak dalej, zboże kosą z takim specjalnym kabłonkiem. I teraz tak, czy to było żyto, czy to była pszenica, czy to był jęczmień, ustawiało się to w kopki, znaczy związało się w snopy, ustawiało się to w kopki, zostawało to na polu kilka dni, dosuszało się to w promieniach słońca, później było to złożone do sąsieku, tam się układało nad stosy, to zboże stopniowo dosychało i dopiero później wmuciło się tylko tyle, ile trzeba było, a więc po prostu wymucone, stało w ziarnach. Jak trzeba było, to się wiozło do młyna na użytek i sprawa załatwiona. Dzisiaj to ma być wystandaryzowane i jak najszybciej mamy to zebrać. A więc technologia wkroczyła nie tylko mechanika, ale również chemia i dlatego dzisiaj mamy z tym problemy takie, jakie mamy. Dalej. Szalona ilość antybiotyków. Szaleństwem są nie tylko ogromne ilości chemii rolnej, które wykorzystuje się w uprawie roślin. Są nimi także, może nawet bardziej, ilości antybiotyków i innych leków, które zużywa się w hodowli zwierząt. Ta jest bowiem coraz bardziej oparta na fermach przemysłowych. A te z kolei opierają się na cierpieniach hodowanych zwierząt, co zresztą ma związek z cierpieniem świń, krów i kurczaków. Chodzi o antybiotyki. Z antybiotykami mamy ten problem, że używa się ich najwięcej nie do leczenia ludzi, tylko do hodowli zwierząt. To kolejny przykład czegoś wymyślonego, by służyć ludzkości, ale wykorzystywanego w sposób, który jej kompletnie nie odpowiada. Mówi profesor Paulina Kramasz. Antybiotyki wykorzystuje się do produkcji żywności między innymi dlatego, że zwierzęta hoduje się w systemie ferm przemysłowych. Żeby możliwie szybko wytworzyć jak najwięcej mięsa, bardzo często chowa się tylko jedną wystandaryzowaną rasę. Na przykład w Polsce coraz częściej hoduje się świnie, które jako prosiaki importuje się z Danii, przodującej w hodowli tych zwierząt, a jednocześnie hoduje się je w dużym zagęszczeniu. Po doświadczeniach pandemii koronawirusa chyba każdy zdaje sobie już sprawę, że to przepis na epidemię, do których zresztą często dochodzi. Opowiada i podkreśla, że chorobom zwierząt sprzyjają także warunki, w których są hodowane. Brak przestrzeni, światła, spędzanie całego życia w budynku. Trudno się dziwić świni, że jest zestresowana, kiedy trzyma się ją w klatce, w której ona prawie się nie mieści. Przez taki stres zwierzęta mają mniejszą odporność, więc wśród nich łatwiej rozprzestrzeniają się choroby. Tłumaczy, mam na myśli oczywiście pani profesor. Tak to jest. Przypomina mi się znowu okres, kiedy byłem małym chłopcem. To był okres jeszcze przed podstawówką, podstawówka. Babcia miała krówkę, dziadek był kolejarzem i miał prawo wypasać ją po prostu na torowiskach, to znaczy poza obrębem pociągu, rzecz jasna, nie na samych torach, tylko na poboczu po prostu tych całych torowisk. Tam była masa przecudownych roślin. Ta krowa wracała po prostu jak beka. Jadła to, co najlepsze. Mleko było takie, że jak babcia postawiła to mleczko na zsiadłe, to autentycznie pamiętam taki garnczek, wylała to mleko i to mleko zsiadłe stało. Można je było kroić plastrami. Dzisiaj mleko już nie jest mlekiem, tak prawdę mówiąc. I teraz, a im większe ryzyko chorób, tym więcej antybiotyków. Tak więc na przykład w mięsie zwierząt z ferm, ale przecież to nie tylko to
ale przecież nie tylko, bo opowiada pani profesor Paulina Kramasz, antybiotyków używa się w bardzo dużych ilościach. Do organizmu nie wchłania się cała dawka, więc trafiają do odchodów i moczu, a z nimi do środowiska. Ja między innymi piszę o tym w moich książkach o wodzie, Woda, fenomen życia, w pierwszym tomie, w drugim tomie. Ryby, żaby w rzekach na całym świecie zmieniają płeć. Dlaczego? Dlatego, że tam jest masa hormonów żeńskich, ale również jest masa antybiotyków, które wpływają na cały ekosystem i my tą wodę pijemy. Trzeba pamiętać, że na świecie ani nie przybyła, ani nie ubyła, ani jedna kropelka wody. To wszystko krąży w jednym obiegu. My siusiamy. My trujemy się lekami, wieloma lekami, bo Polacy są narodem lekomanów i później razem z moczem, razem z naszymi odchodami to wszystko trafia do ścieków, a ścieki są oczyszczane. I kochani, nie ma żadnego sposobu w tej chwili na skalę komunalną, żeby oczyścić te wszystkie ścieki z chemii, która trafia do wód. Już niezależnie od tej chemii, powiedzmy, przemysłowej. Więc mamy szalone ryzyko. Kiedy już do niego trafią, do środowiska te wszystkie leki, antybiotyki, hormony, to stwarzają doskonałe warunki do rozwoju lekoodpornych bakterii. Dzieje się tak dlatego, że te mikroorganizmy mają bardzo krótki cykl życiowy, więc bardzo szybko ewoluują. Przystosowują się do nowego środowiska, w tym również do antybiotyków. Słuchajcie, w przypadku człowieka, żeby zwiększyć moc układu odpornościowego chociażby około 5 do 10% i żeby przystosować się do nowych warunków życia, człowiek potrzebuje około 500-600 lat, a więc ileś pokoleń musi po prostu na świecie się pojawić. W przypadku drobnoustrojów one błyskawicznie mutują, sprawa załatwiona, a więc o tym właśnie mówi pani profesor. Co więcej, gdy już nabędą taką odporność, tworzą mechanizmy przekazywania jej między osobnikami. Dlatego przybywa chorób nie reagujących na antybiotyki. Pojawiła się kiła, której one nie zwalczą. Przyjemna choroba. Są też lekoodporna gruźlica i lekooporne gronkowce. To pokazuje, że taki sposób hodowli zwierząt jest szaleństwem, także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Stwarzając tak dobre warunki do ewolucji i rozwoju mikrobów i gramy z epidemiami. A komu na tym zależy, tak prawdę mówiąc? Przecież jeżeli grożą epidemie, to trzeba wyprodukować coś na tę epidemię. Rozwiążemy wasz problem. Działamy dla dobra ludzkości. Tak bardzo, że trzeba pytać raczej nie o to, czy do nich dojdzie, ale o to, kiedy do nich dojdzie i jak bardzo będą groźne. Tym bardziej, że ryzyko ciągle rośnie, bo hodowla zwierząt jest coraz bardziej przemysłowa. Na świecie, na przykład w Chinach, powstają już fermy, w których hoduje się setki tysięcy, nawet ponad 1 milion świń. I choć zagrożenie epidemiologiczne jest tutaj najważniejsze, to nie jest to jedynym ryzykiem. Duże skupienie zwierząt w jednym miejscu powoduje, że jak cokolwiek pójdzie nie tak, to mogą one zginąć. Ale teraz, kochani, jeszcze jest jeden aspekt. Jeżeli są potężne fermy, 10 tysięcy, 50 tysięcy świnek i tak dalej, to co zrobić z ich produktami przemiany materii, czyli z gnojówką, z gnojowicą, z obornikiem? Dzisiaj praktycznie słomy się nie stosuje. W małych chyba, że jakiś w mniejszych fermach po prostu wodą się spłukuje, takie gumowe, no, wykłada się zazwyczaj gumą w miarę tak, żeby te świnki mogły rosnąć. Są maciory, które są zapładniane, żyją w specjalnych klatkach z takim zabezpieczeniem, że młode prosięta, które się urodzą, żeby były nieprzygniecione, one tylko mają dostęp do wymion takiej mamy świnki, sprawa załatwiona. I co zrobić, mówię, z tą ogromną ilością gnojówki, gnojowicy, która powstaje? Wprowadzamy do gleby specjalne maszyny, kultywatory, do których są przymocowane z zabeczkowozem ciągnięte specjalne wylewki
i kultywator rzeźbi glebę na głębokość, tam powiedzmy załóżmy kilkunastu centymetrów i tam się wlewa po prostu gnojówkę. Ale ona jest nieprzerobiona. Gleba ma trudności wówczas z utylizacją tego typu nawozów. I teraz co dalej? A więc duże skupienie zwierząt w jednym miejscu powoduje, że jak cokolwiek pójdzie nie tak, to mogą zginąć wszystkie. Tak było chociażby na Ukrainie, gdzie doszło do sytuacji, w której Rosjanie zniszczyli źródło prądu jednej wielkiej przemysłowej fermy. Jednocześnie brakło paliwa do awaryjnych generatorów i skutkiem było to, że przepraszam bardzo, bo tutaj muszę opuścić, bo nie widzę tekstu. Aha, aha, gdzie to jest? A, tutaj jest X. A więc Rosjanie zniszczyli źródło prądu jednej wielkiej przemysłowej fermie, jednocześnie brakło paliwa do awaryjnych generatorów i skutkiem było tego, że 4 miliony kur padły z głodu i pragnienia. Bez prądu nie było ich bowiem jak karmić i poić. Możemy sobie zadać pytanie, jak to? Nie dało się. Kochani, bo dzisiaj jest pełna mechanizacja. Są poidła, są urządzenia, przenośniki transportujące karmę. To wszystko jest zmechanizowane. Ale żeby to zmechanizować, to ono musi być też zelektryfikowane. I to jest właśnie szalony po prostu problem. Druga sprawa, takie fermy kur, załóżmy, czy to są kury nioski, czy są brojlernie, to znowu, co zrobić z ogromną ilością pomiotu kurzego, czyli obornika kurzego, nazwijmy to tak. Szaleństwo środowiskowe. Gdy naukowcy sporządzili ranking powodów, które prowadzą do tego, że żyjemy w czasach kolejnego wielkiego wymierania gatunków, rolnictwo umieścili na drugim miejscu. Wytwarzamy żywność, a jednocześnie niszczymy życie wokół nas. W glebie jest coraz mniej bakterii, tych dobrych bakterii glebowych, mikroorganizmów glebowych, bo zabijamy je antybiotykami. Podczas produkcji pożywienia emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, które przyspieszają zmiany klimatu. Do środowiska trafia bardzo dużo azotu i fosforu, tłumaczył profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdy zapytałem go, skąd autor artykułu, skąd tak wysoka pozycja rolnictwa. A powody można mnożyć. Rzeczywiście jest tak, że nawozy sztuczne niszczą glebę, rzeki i morza, ale jest też tak, że zwierzęta na fermach przemysłowych są karmione paszami, które sprowadza się z drugiego końca świata, karczując pod ich uprawę m.in. dziewicze lasy Amazonii. Absurd? Z pewnością. Jednak tak jest taniej, a w tym wszystkim chodzi głównie o to, żeby zarobić jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. Do tego nafaszerowane chemią i antybiotykami odchody nie nawożą, tak jak rolnicy robili to w przeszłości. Pól tylko prowadzą do skażenia środowiska obok przemysłowych ferm. I teraz ścieżka, którą powinniśmy pójść, przywrócić normalność. Szaleństwem jest tu nie tylko skala zniszczenia środowiska, ale także to, że wiemy, jak robić to inaczej, ale nie trwamy w systemie, który, zdaniem ludzi takich jak profesor Paulina Kramasz, musi się załamać. Doskonale wiemy, bo uczyliśmy się tego przez tysiące lat, jak wytwarzać żywność w sposób, który wspiera środowisko, zamiast je niszczyć. Jeszcze niedawno było to czymś normalnym i oczywistym, a dziś zyskuje brzmiące naukowo nazwy, od których laika boli głowa, tak jak rolnictwo regeneratywne lub organic, i jest etykietowany jako droga ekologiczna, moda dla tych mieszczuchów, których po prostu na to stać. W pewnym sensie słusznie, bo rzeczywiście świat urządziliśmy sobie tak, że na dobre jedzenie stać niewielu. O, kochani, tu znowu odbiegnę. Wszystko jest urządzone tak, żeby to produkty do jedzenia były jak najtańsze, żeby każdego było na to stać. A po co? Żeby wydawali ludzie na żywność jak najmniej pieniędzy na żywność. Czyli coś, co nas żywi, co nas karmi, co nas odżywia, co nas buduje, co daje nam zdrowie, co nam daje sprawność. A wiecie, na co mamy przeznaczać pieniądze?
na wyroby przemysłowe, na telewizory, na samochody, na laptopy, na komórki wypasione, na i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nam ułatwia życie. Pytanie jest tylko, czy ulepsza. To jest, słuchajcie, pytanie, które nie ja stawiam, bo kiedyś przeczytałem pewien taki artykuł, już nie pamiętam jakiego autora, i tam padło pytanie. A więc ja to wziąłem, przyjąłem. Czy te wszystkie technologie, one oczywiście ułatwiają nam życie, ale czy ulepszają to nasze życie? Na tym trzeba się zastanowić. A więc na dobre jedzenie stać niewielu, a większość musi się zadowolić tanią, ale nafaszerowaną pestycydami, antybiotykami oraz niesmaczną żywnością z sieciowych supermarketów. A co nie jest tak? Co my kupujemy? Jakie pomidory? Skórzaste, niesmaczne, bezsmakowe. Jabłka są bezsmakowe. Do jedzenia się po prostu nie nadają. Ja czasami zdarza się, że piekę po prostu to nazywam aktorsko, powiem, jabłka w cieście, czyli zwyczajne placki z jabłkami, bardzo dużą ilością jabłek. Bardzo smaczne. Moi bliscy bardzo je lubią, bardzo sobie chwalą. Raz na jakiś czas. Ale te jabłka wyłącznie się nadają ewentualnie do takich placków, bo do normalnego jedzenia się kompletnie nie nadają. Nie ma koszteli, nie ma papierówek, nie ma antonówek i tak dalej, i tak dalej. Jest to problem. Jabłka, tak samo jak inne owoce, mają przetrwać transport, przechowywanie, a więc muszą to być nowe odmiany, które to wytrzymają. A że niesmaczne, a co kogo to obchodzi? Grunt, żeby to ładnie wyglądało. Tak jest, ale czy tak być musi? Niekoniecznie. Wszystko to można wymyślić na nowo, a pieniędzy też nie powinno zabraknąć. Wydajemy miliardy na dopłaty do różnych rzeczy, które ktoś uznaje za ważne. Od wydobycia węgla po elektryczne samochody. Nie miałbym nic przeciwko temu, by część z tych pieniędzy trafiła do ludzi, dzięki którym moglibyśmy w Polsce zbierać i tanio kupować jabłka, których nie trzeba myć przez 1,5 minuty, żeby dało się je zjeść. A zyski z tego zostawałyby w kraju, a nie płynęły do korporacji, które już i tak są bardzo bogate. Kochani, to artykuł, koniec. Wywiad z panią profesor Pauliną Kramasz, Onet, autor Tomasz Burejza. Tak jak mówiłem, kilka dni temu trafiłem na ten artykuł. Ja dużo na ten temat wiem. O czym jest mowa oczywiście w tym artykule. Zresztą, słuchajcie, był czas, że pracowałem w szkole rolniczej, wykładałem mechanizację rolnictwa, teorię i praktykę. Interesowałem się produkcją rolną również, czyli uprawą roślin, hodowlą zwierząt. Mieliśmy jako szkoła w Bielsku Podlaskim zespół szkół rolniczych. Pozdrawiam moje koleżanki, kolegów, również tych z dawnych lat, lat 80. Mieliśmy własne gospodarstwo, 50 chyba 2 hektary, uprawialiśmy, tam nasi uczniowie odbywali też praktyki we własnym gospodarstwie, była hodowla świnek i tak dalej, i tak dalej. A trzeba było, żeby uczniowie się z tym wszystkim po prostu zapoznawali. I to były zupełnie inne czasy. Dzisiaj zupełnie inne czasy są. Dlatego dzisiaj często mówię, że wielu młodych ludzi nie zna smaku prawdziwego mleka, nie zna smaku prawdziwego mleka, znaczy kwaśnego mleka, chciałem powiedzieć, z kisłego mleka, kwaśnego mleka, smaku prawdziwej śmietany. Śmietana prawdziwa nie ma prawa pleśnieć. A co się stanie, jeżeli otworzycie śmietankę i po kilku dniach co się pojawia? Pleśń. Nie może tego być. To znaczy, że co tam jest dodawane? Tak prawdę mówiąc. Druga sprawa. Rozmawiałem z sadownikami, wiedziałem, że jabłka, to było kiedyś, wiedziałem, że jabłko opryskuje się dość często, sądziłem, że może do 10 razy w sezonie wegetacyjnym. Oni wybili mi z głowy, powiedzieli kilkadziesiąt razy, po każdym deszczu musi być oprysk. Kilkadziesiąt razy. A sadownica, okazuje się, to jest jedna z grup, która w pierwszym rzędzie choruje z powodu nowotworów. A więc do czego my zmierzamy jako ludzkość?
Więc popatrzcie, zamykam tutaj w tej chwili udostępnienie. Więc do czego po prostu zmierzamy? Znaczy w naszej tej audycji. Znowu mamy obciążenie. Słuchajcie, to są fakty. Nie można tego zamieść pod dywan. I nie chodzi tutaj o to, że ktoś powie, a znowu pan straszy i tak dalej. Nie znowu. Nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek mówił, że znowu straszę. Jeszcze raz powtarzam, pewne fakty trzeba zdiagnozować, żeby wiedzieć, co z tym robić. A fakty są takie, jak powiedziałem na początku. 200 000 ludzi w tej chwili zachorowuje na raka w Polsce. Rak jest, znaczy nowotwory, bo każdy rak jest nowotworem, natomiast nie każdy nowotwór jest rakiem. To jest mniejsza w tej chwili. I teraz w tej chwili nowotwory są drugą przyczyną nadumieralności, przedwczesnej śmierci wielu Polaków. Tych 100 000 ponad w tej chwili Polaków. Na razie choroby układu krążenia zajmują pierwszą pozycję. Mamy 2024 rok, bo to nagrywam w 2024 w maju. Jeszcze raz powtarzam, 18 maja. Za 10 mniej więcej lat, czyli mamy 2035, 40 rok i mamy 300 000, 350 000 zachorowań na nowotwory w Polsce. Statystyki są jasne, 50% ludzi umiera w ciągu roku od chwili zdiagnozowania nowotworów. No ale można powiedzieć, no tak, ale naukowcy pracują, świetna będzie chemia, coraz więcej maszyn do diagnoz i tak dalej. Tak, profilaktyka idzie w kierunku tego, żeby więcej maszyn było do diagnozowania, czyli aparatury. A co z metodami zapobiegania nowotworom? A więc w takim razie, co z metodami produkcji, wytwarzania zdrowej żywności? Bo tu nie chodzi o to, żeby wcześniej wykryć choroby, tylko chodzi o to, żeby do tych chorób nie dochodziło. A jeżeli zaczniemy mówić, dlaczego dzieciaki dzisiaj chorują tak często, alergie, astmę, cukrzyca typu 1, dzieciaki kilkuletnie, co spowodowało tą cukrzycę? Myślę, że powiemy sobie jeszcze na ten temat. Co powoduje celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów, już u dzieci również, depresję, z czego to się wszystko bierze. Jesteśmy truci, tak jak powiedziała pani profesor, trzeba to odwrócić katastrofę. Pierwszą rzeczą, najważniejszą jest informacja. Jak się ma informację, to można co z tą informacją robić. Nie pomoże nikomu takie powiedzenie, a ja to wolę nie wiedzieć. No to proszę cię bardzo, no. Nie ma żadnego problemu. To nie jest mój świat. I z drugiej strony nie jestem owładnięty myślą o tym, żeby wszystkich uratować. Nie, absolutnie. Po prostu każdy ma swój los, każdy podejmuje własne działania. Jego życie jest jego życiem, moje życie jest moim życiem i to ja podejmuję odpowiednie decyzje, albo ich nie podejmuję, tak każdy robi. Każdy ma być wolny w swoich decyzjach, absolutnie. Więc nie nastawiam się też na jakieś zbawianie wszystkich hurtem i tak dalej. 2000 lat temu ponad był też taki pewien człowiek, który też hurtem nikogo nie zbawiał, bo po prostu wiedział doskonale, że każdy musi dorosnąć, dojrzeć do pewnych sytuacji. Dobrze, kochani, wiemy o co chodzi. Nie ma innego dzisiaj wyjścia, jak w tej sytuacji doczyszczać organizmy, po prostu usuwać nadmiar toksyn, dożywiać organizmy i koniec, kropka. Czy to się komuś podoba, czy nie, ciągle to powtarzam. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Dość długo to trwało chyba. Posłuchajcie, jeżeli audycja spodobała się Wam, to proszę, jak zawsze, o lajki, o subskrypcje. Chodzi o tych, którzy po raz pierwszy być może tutaj dotarli albo jeszcze nie mają zasubskrybowanego kanału. Po prostu będziecie otrzymywać informacje na bieżąco, że jest nowa audycja. Ja staram się oczywiście cały czas od poniedziałku do piątku przedstawiać nowe audycje na różne tematy, rzecz jasna, związane oczywiście ciągle ze zdrowiem. Więc będziecie dostawali informacje, że jest nowa audycja, jaki temat i tak dalej. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało, więc prośba też, przesyłajcie te linki do znajomych, do bliskich,
Chodzi o to, żeby naprawdę ta wiedza się szerzyła. To nie jest moja wiedza, to jest wiedza, jak widzicie sami, różnych naukowców. Ja ją tylko zdobywam, powielam, rozszerzam to wszystko, niech to idzie w świat. Najlepszości Wam życzę. Do następnego spotkania. Papatki.